takiej masakry to się nie spodziewałem. To jest dopiero dojebane. Kolejny kraj, który odwiedziłem, nie był tak bardzo daleko od Malezji. Kontrasty, jakie te dwa kraje mają między sobą, są bardzo odczuwalne. Kraj, o którym mowa, to Singapur. Zdecydowałem się odwiedzić ten kraj najbardziej budżetowo, jak tylko to możliwe. Czy mi się udało? Oglądajcie dalej. Siemanko wszystkim. Jest godzina 4:20. Dojechałem właśnie do Singapuru i powiem wam, takiej masakry to się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że zacznę w ogóle od tego odcinek. No, muszę wam to w ogóle pokazać. Generalnie wszystko fajnie zaczęło się. Przyjechałem sobie do Singapuru. No, wziąłem taksówkę. Dobra, przyjechałem busikiem. Jestem pod hostelem. Trochę nie widać, bo się odbija. Ale jestem na dzielnicy hinduskiej. I czego mega żałuję? No właśnie. Śmieci. No dobra, śmieci tutaj. Okej, generalnie przyjechałem trochę późno. Przyjechałem około 12. Nikogo w ogóle tutaj nie ma. Recepcja jest... Drzwi są w ogóle otwarte. Recepcja jest kompletnie pusta. Ja żadnych instrukcji kompletnie nie dostałem. Zobaczcie, to jest... Tutaj nawet szczury chodzą. To jest w ogóle obrzydliwe. Że wszędzie są w ogóle walizki i tak dalej, szczury, obrzydliwie. Nie wiem w ogóle, co wziąłem za hostel, ale jest to naprawdę, to jest przerażające, słuchajcie. Pisałem na WhatsAppie, nikt mi nic nie odpowiada. Zaczepiłem policję, akurat przyjeżdżała policja, jeszcze biegłem za nimi w ogóle przez całą drogę, przez tak 200 metrów biegłem z nimi, bo mnie nie widzieli. Powiedzieli, że no, często tutaj mają jakieś interwencje, bo po prostu się nikt nie odpowiada. No i jaja, bo muszę czekać. Nie mam innej opcji. Najtańsza noc teraz w tym momencie to jest około 100 zł, a nie mam pewności, że ktoś mi przyjmie o godzinie 4:30 prawie praktycznie. Więc jaja ostre się zaczynają. To dopiero pierwszy dzień w Singapurze, w zasadzie pierwsza noc. Zobaczymy. Nie chcę skreślać Singapuru. Po prostu, że jeżeli chcecie przyjechać do Singapuru, to nigdy nie wybierajcie żadnej hinduskiej, ani Singapuru, ani innej dzielnicy. Jeżeli chodzi o dzielnicę hinduską, jest po prostu obrzydliwa. Obrzydliwa, wszędzie są śmieci, wszyscy są, no nie powiem, że nie mili, ale no nie są jacyś bardzo friendly i nie chcę wam jakoś wspomóc. Bynajmniej takie jest moje odczucie, no nie wiem, ja próbowałem zadzwonić, moja eSIM-ka też ledwie działa, wszystko jakby dzisiaj się psuje, jest dzisiaj dzień po prostu narzekania i rozpierdolu całego. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej, kurczę. Co w ogóle ciekawe, jest 5 pokoi. Ten na górze i tam są też schody na górę. Są 2 zamknięte. W pokojach tych były otwarte. Jest wszystko zajęte. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że po prostu zrobili mi overbooking i nawet nie przygotowali żadnego miejsca dla mnie. Może się mylę, może rzeczywiście jest przygotowane, ale nic nie ma. Policja generalnie powiedzieli, że jeżeli nie oddadzą mi pieniędzy za tą noc i nie zrefundują mi tego, to po prostu mogę do nich dzwonić i policja tam spokojnie to załatwi. Mam taką nadzieję bynajmniej, że mnie nie okłamali. Z tego co wiem, policja bardzo dobrze tutaj działa. No a nockę spędzę jak widzicie tutaj na krześle. No. Dobrze, że trochę się przespałem w autobusie, ale no chyba z tych emocji to nie jestem jakoś bardzo śpiący ani głodny, ale dobra, widzimy się już następnego dnia, jak już się wszystko ogarnie. Kurczę, powiem wam, że nie spodziewałem się takiego powitania w Singapurze. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego nie zmieniłem koszulki, dlatego że w nowym hostelu, do którego przyszedłem właśnie dzisiaj nad ranem, bo w tamtym niestety musiałem, ale spać na krześle, co w ogóle było koszmarne. Teraz nie czuję kompletnie rąk. No, jest godzina 9, a ja dopiero mogę się zaczekować od 2. No i prysznic oczywiście nie mogę wziąć, ani nic takiego. Ale w miarę się ogarnąłem, czuję się trochę wyjebany,
ale to tak lekko mówiąc. Ale ta strefa jest o wiele, wiele lepsza. W tamtej strefie to była dzielnica chyba Little India. Chyba już tam nie wrócę, a aktualnie, jak widzicie, chyba jestem w lepszej strefie. Cała pagoda. Nie jestem pewny, czy można wchodzić do środka. Wydaje mi się, że trzeba kupić jakiś bilet, ale czy nagrywać można? Zaraz zobaczymy. W zasadzie nie mam żadnego planu w ogóle, gdzie iść, co robić. Więc zobaczymy, ciekawie będzie, co Singapur ma do zaoferowania. Spróbuję iść na jakieś naprawdę fajne rzeczy, które są związane rzeczywiście z Singapurem, aniżeli brać jakieś skoki na bungee i tak dalej, bo widziałem z tego multum, no ale umówmy się, no skok na bungee jest tak naprawdę w każdym kraju, więc to nie ma sensu. A tu jakbyście się zastanawiali, jak w Singapurze wygląda obchodzenie świąt, no to formalno-świątecznie wystroje. Jak już część z Was, osób oglądających mnie, wie, jestem typem, który bardziej podróżuje budżetowo i stara się wyciągnąć jak najbardziej budżetowo. Uważam, że jest wtedy, no tak jak dzisiaj, wczoraj, jest trochę więcej atrakcji. Czasami one są słabe, no ale później wspomnienia są fajne. To powiem Wam, że cały Singapur, mam taką nadzieję, że wraz z jedzeniem wliczając, widzi mi mniej niż 1000 zł. I tak sobie obliczyłem, że plus minus będzie trochę mniej niż 1000 zł. Razem oczywiście z busem do Kuala Lumpur i powrotem. Oczywiście nie każdy musi wracać do Kuala Lumpur jak ja, no ale mi się udało tak zrobić, żeby być mniej więcej w 1000 zł się zmieścić na 4 dni. Uważam, że na Singapur to jest bardzo dobrze, bo czasami w sumie praktycznie większość hoteli 1000 zł to wychodzi sama noc, a nie 4 dni. O, to jest coś, na co oczywiście zawsze patrzę, czyli magnesy. Plan jest wypełnić całą lodówkę. Wszystkie w sumie fajne są. No i co najważniejsze, $1 singapurskiego, więc jeszcze tańsze niż w Brunei. Wybrałem taki. Chyba gustu nie mam złego. I taki magnesik, $1. Więc fajnie. Zobaczcie w ogóle na tą panoramę, jaka panuje. Ale chyba jestem w dobrym momencie, o odpowiedniej porze. Ale zobaczcie, jak Chinatown, po prostu jest wszystko tutaj. Dlatego wydaje mi się, że po prostu to jest jedno z lepszych miejsc, w których można się w ogóle zatrzymać tutaj w Singapurze. Bo chcecie koszulki, macie koszulki. Chcecie jedzenie, macie jedzenie. Chcecie magnesy, macie magnesy. Więc tak naprawdę wszystko, co chcecie, macie w jednym miejscu. Nie musicie latać. Chociaż wiadomo, i tak jak się przyjeżdża, to się nie siedzi w jednym miejscu, ale się zwiedza, tak jak ja. Więc lecimy dalej. Po ostatnim filmie z Brunei mam nadzieję, że pokazałem większości ludzi, jak naprawdę jest w tej Brunei. Kurczę, chciałbym trochę zbijać takie obiekcje a propos krajów, które są opisywane w mediach jako takie albo niebezpieczne, albo ciężkie, albo restrykcyjne. Oczywiście nie wszystkich to się tyczy i w każdej jakiejś teorii albo w czymś jest jakaś część prawdy, to prawda. Tak jak to, że w Singapurze nie wolno rzucić gum i one są rzeczywiście karane, jak ktoś ma palenie publiczne, też jest niedozwolone, vaping i tak dalej, śmiecenie, co no jest to normalne. Ale często ludzie jakieś wyolbrzymiają, że jest już tak restrykcyjnie, że się żyć nie da, że policja na każdym kroku jest. Co prawda jest policja, ale nie na każdym kroku i nie jest ona tak, jak ludzie przesadzają. Bo już spotkałem się w internecie, że są narracje, że naprawdę jest może nie tyle co źle, bo jest naprawdę fajnie w Singapurze, w sensie można poczuć, że to jest, moje odczucie jest po prostu taka Szwajcaria trochę na sterydach takich tropikalnych.
Przynajmniej pogoda dopisuje tutaj praktycznie codziennie. Ale no wiadomo, trzeba mieć pieniądze, jak chce się tutaj zostać. Nie jest to kraj tak duży, a nie może sobie pozwolić, żeby przyjmować wszystkich najtańszym kosztem, co jest w 100% zrozumiałe, przez co prawo musi być bardziej restrykcyjne. No i co oczywiście jest w ogóle tutaj super, o, widoki, to już nie będę wspominał, bo już po raz kolejny bym się powtarzał, ale to, że językiem urzędowym z Singapuru jest angielski i malezyjski, przez co jest bardzo duży nacisk na naukę angielskiego, no bo skoro jest on urzędowy, no to każdy powinien umieć. Nie, rzeczywiście każdy umie, więc dogadać się tutaj jest bardzo łatwo, a nawet nie mają akcentu azjatyckiego, może azjatycki mają, ale takiego malezyjskiego, który no nie jest łatwy, żeby się dogadać. Przez to, że nie spałem, mam powera, nie wiem jakim cudem, ale ale to są właśnie bloki, w których mieszkają ludzie. Zobaczcie, jakie one są, kurde, jakie one są zakręcone, ja pierdzielę. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Mam nadzieję, że fajnie będzie to oddawało. Zobaczcie, jakiś mostek między tym. Kurczę, ciekawe jakby dało się tam wejść do środka, chociaż nie jestem pewien, czy to nie jest hotel. Zresztą nie wygląda raczej jak hotel, bardziej jako mieszkanie. Co w ogóle ciekawe, jak widzicie przede mną, to, że większość ludzi tutaj, których mijam, to są ludzie, którzy naprawdę, nie wiem, czy oni biegają, czy są maratony popularne, musiałbym poczytać, ale kurczę, naprawdę ludzie wysportowani są bardzo i to nie jest tak, że 2-3 osoby minąłem, już naprawdę chyba 15 osobach, które minąłem dzisiaj, jest no już jakichś tam sportowych ciuchach, wysportowana i tak dalej, co jest, żeby spotkać taką osobę, no uważam, że lekka rzadkość. Oczywiście widok, będę go pokazywał milion razy. Słyszycie? Nie wiem, czy to była papuga, czy co to było? Nie znam się, naprawdę, możecie mi napisać w komentarzu. Ale no ładnie, ten cały klimat tropikalny wraz z tą infrastrukturą robi po prostu wrażenie. A jeszcze biorąc pod uwagę też takie moje obserwacje, to też widzę, że jeszcze, mimo że Singapur jest mały, bo jest tam ponad 700 km², to dalej budują się wieżowce, co jest w ogóle ciekawe, że ich tak naprawdę przybywa, niżeli po prostu, nie wiem, ubywa albo no nie ma już miejsca. Jakby dalej się znajdzie miejsce na nie. Ciekawe. Ta droga mała, w sumie ile to jest? Jedno auto się zmieści. No są światła. To mi naprawdę przypomina jakieś infrastrukturę z Niemiec albo ze Szwajcarii. Dobra, skoro już tak idę i w sumie nie ma tutaj ludzi, to powiem wam, ile tak naprawdę kosztował nocleg. Oczywiście w hostelu. Nie jestem na tyle powalony, żeby kupować w hostelu za 1000 zł noc. Jeszcze aż tyle pieniędzy nie mam. Jeszcze z YouTube'a nie zarabiam ani nie, ale może kiedyś. W każdym razie za 4 doby jest to, myślę, że zmieścicie się na spokojnie w 300-400 zł. No nie jest to powalająca cena jak na Azję, no ale biorąc pod uwagę całe to, że jesteśmy w Singapurze, a nie w Wietnamie, no to, czy w Laosie chociażby, jak za $3, no to myślę, że cena jest uczciwa, tylko musicie czytać też, no ja ten błąd popełniłem niestety, musicie czytać opinie jakie są, bo później są takie cyrki, takie jak z moim hostelem. A jeżeli chodzi o jakiś transport, to z Kuala Lumpur za 60 zł dojedziecie, ale już do Kuala Lumpur 2 razy wyższa cena, czyli 120 zł macie busa oczywiście, a loty są no tutaj z Singapuru 2 razy, 3 razy nawet droższe, co moim zdaniem się nie opłaca. Lepiej sobie już pojechać do Singapuru, zależy w sumie gdzie jedziecie, czy też podróżujecie, czy po prostu wracacie, ale mówię to tak jak mówię na moim przykładzie,
to jeszcze wracam do Kuala Lumpur i po prostu wyszło mi taniej, niżeli wracałbym samolotem. Odnośnie jeszcze cen, nie jest w sumie tutaj tak bardzo kolorowo. Sam Twix kosztuje prawie 10 zł. Taki mały, nie wiem ile to ma, 40 gramów. Chyba coś takiego. W takim 7-Eleven, gdzie inne rzeczy, tak samo jakieś chipsy po 20 zł. No, co jest zrozumiałe względem całych w ogóle wypłat, jakie to są wypłaty. Ale no, samo to, że wziąłem taksówkę i taksówka wczoraj, biorąc pod uwagę, że to był piątek, była noc, to za 2 km no skasował mnie 60 zł prawie. No, ale przysmaki to mnie najbardziej zainteresowało. Zobaczymy. Spróbujemy. Mega mięciutki. Jak taka prawdziwa azjatycka bułka. Na każdym kroku, gdzie nie widzę, to automat z sokiem pomarańczowym. To jest w ogóle ciekawe. No, spoko opcja. Wyciskany od razu, więc nie żadne chemia. Ale mega to jest zrobione. Kurczę, to jest w ogóle na budynku. Pierwszy raz chyba widzę taki budynek z nie wiem, z ogrodem botanicznym? Tak mogę powiedzieć? W środku jest? Tak mi się wydaje, bynajmniej z takim ogrodem. Takim, że naprawdę jest duży. Kurczę, nawet zobaczcie, tam jest też. Ja pierdzielę, jest naprawdę wysoki. Ale to mega fajnie wygląda. To dopiero początek. Tak jak mówiłem, to jest dopiero początek. Dobra, skoro już jestem przy tej maszynie, to sobie wezmę jakiś sok pomarańczowy. Dziękuję. Mamy sok, ale nie wiem gdzie rurka jest, zamknięte jest to, tak? Chyba że mam to jakoś sobie otworzyć samego albo pić tak. Nie wiem. Chyba raczej nie ma rurki. A i czego jeszcze nie wspomniałem, to że Singapur nie jest w ogóle religijnym państwem. Znaczy, można powiedzieć, że Singapur jest dla każdego i dla nikogo, bo nie ma tu jednej ogólnej religii, która dominuje. No, co prawda można się jakby na tym skupić, że są Malezyjczycy, którzy są wyznania islamskiego, muzułmańskiego, przepraszam, ale jednak nie ma tu narzucania komuś, że jest taka religia i koniec. Więc tak naprawdę jest otwarty na wszystkie religie, które są i nikomu nikt nie nakazuje, w co ma wierzyć, więc super. Kto chce chodzić w hijabach, chodzi, więc uważam, że to jest bardzo dużo na plus. Dopiero teraz zauważyłem, że na kubkach, jedna strona kubka, wszystko fajnie, ale jest druga strona też fajnie w sumie, bo jest ostrzeżenie, żeby nie ufać ludziom, którzy się podszywają. No ja to tak rozumiem. Government officer will never. I czego nie robią policjanci, oficerzy tutaj w Singapurze, żeby wiedzieć, że to jest spoko opcja. Zwróćcie uwagę, pet parking. Możecie zostawić tutaj swojego pupila. Tutaj i chyba pewnie tutaj już nie. Czyli dwa miejsca parkingowe są. Mega fajna opcja. Teraz siedzę i przeglądam, co to nagrywałem. Nie wiem, czy mi się uda to usunąć, ale zapomniałem włączyć stabilizacji, przez co przepraszam, że cały dotychczas materiał jest po prostu niestabilny. Budynki się cały czas budują, więc to nie koniec wysokich budynków, tak na to wygląda. Już wspominałem, że państwa albo miasta w zasadzie takie jak Singapur to jest akurat państwo, miasto, ale Kuala Lumpur czy tego typu właśnie niekoniecznie może Bangkok ze względu na infrastrukturę, ale po prostu mnie mega inspirują. Zobaczcie z tyłu, bodajże, że to jest hotel, jeden właśnie ma się nazwę, nie pamiętam, czy to był właśnie hotel czy nie, bodajże właśnie to jest hotel. No i czemu mnie zasłoniłeś? Autobus. O.
Spodziewałem się mniej tych samochodów ze względu na to, że są one bardzo, bardzo ciężkie w utrzymaniu, jeżeli nie macie po prostu nadmiaru pieniędzy. Sama przykładowo Toyota Corolla jest tutaj warta z licencjami i podatkami i tak dalej, które są narzucane dla osób oczywiście, które nie są z Singapuru, osoby, które są zza Singapuru. Nie wiem, jak to ma się w przypadku Malezyjczyków, ale wiem, że w przypadku obcokrajowców, którzy nie urodzili się w Singapurze i nie mają paszportu singapurskiego, po prostu cena jest trzykrotna, trzykrotna, jak sobie tak zsumować wszystko, zakupienie nawet jednego normalnego auta. Więc powiedzmy, że auto kosztuje około 60 000, to wam wyjdzie no plus minus prawie może nawet wyjść 300 000 to auto z różnymi licencjami i tak dalej. Uważam, że to jest bardzo, bardzo dużo. Za 300 000 to można kupić o wiele lepsze auto. Dzieje się tak dlatego, że Singapur ogranicza po prostu ilość aut i emisję spalin, żeby było po prostu tu no ciężej, wiadomo, kto ma pieniądze to rządzi, to sobie kupuje, ale jak ktoś nie ma, no to po prostu no wybiera rower albo, też nie wiem, nie ma w sumie dużo rowerów, albo po prostu jeździ metrem, no. Miasto, państwo, tak to można nazwać, jest dobrze skomunikowane, więc nawet nie ma sensu jeździć autem, jeżeli się nie jeździ często i codziennie. Tak jak mówiłem, możecie nawet wypożyczyć rowery. Nie wiem, jaki jest konkretnie cennik, ale jest taka opcja. I oczywiście znowu widoczki. Gdzie się nie obejrzę, są miejsca do siedzenia, co jest bardzo ważne, bo na przykład w Kuala Lumpur, żeby w ogóle gdzieś usiąść, ja pierdzielę, trzeba było naprawdę się nachodzić, jak chciało się przycupnąć na chwilę, a tutaj proszę bardzo, ławeczki wszędzie. Dobra, teraz lecę chyba najbardziej do ikonicznego miejsca, jeżeli chodzi o Singapur. Zobaczcie, to jest świetne, że w ogóle przekładacie tylko kartę i wchodzicie, nie potrzebujecie żadnego biletu kupować ani nic, no chyba, że macie kartę, no ale to ja karty nie mam. Mogłem sobie założyć, ale bardziej opłacalny chyba, jak mi gości powiedział, jest kupowanie po prostu biletu, jeżeli jestem tutaj na mniej niż tydzień. No tak wygląda metro w Singapurze. Mega czysto, dosyć małe, nie takie duże, ale po co większe komu. Nie wiem, ile to jest linii konkretnie, ale wiem, że na pewno jest punktualne. Jest, przyjechał, no i przyjechał, czyli punktualnie jest. Wysiadłem, słuchajcie, to jest dopiero dojebany widok. Kurczę, wieżowiec na wieżowcu. Pierwszy raz w ogóle mam do czynienia, że są tak blisko, tak duże wieżowce, jak możecie zauważyć, tak idę. Mogłem tu w sumie przyjść wieczorem, jest o wiele lepiej to wygląda. Nie wiem czemu mam taki zwyczaj, że zawsze wolę iść w południe, gdzie słońce pali i w sumie nikogo nie ma, a w zasadzie większość rzeczy się dopiero otwiera wieczorem i nawet lepiej wygląda wieczorem. No cóż, no, może tu jeszcze przyjdę wieczorem. Myślę, że na pewno. Nie wiem, jak mogłem zapomnieć, przecież to jest Marina Bay, czyli jeden chyba z najdroższych tutaj hoteli. I przed chwilą co sprawdziłem, to noc w takim hotelu to około 3000 zł. Słuchajcie, 3000 zł w noc w takim hotelu. No nic dziwnego, no jak wygląda jak praktycznie marina, dlatego też nazwa wygląda jak prom, łódka, może nie łódka, bardziej prom. Łódka to nie wygląda, ale wiecie o co chodzi. Jak statek, zabrakło mi słowa. Trafiłem w ogóle na jakieś targi Expo. Nie wiem, co tu się konkretnie dzieje, ale jak możemy doczytać, chyba jakieś spotkanie popularnych osób z Singapuru. Ciekawe. Chyba jedna z najdroższych tutaj galerii. Powiem szczerze, nie przygotowałem się specjalnie z Singapuru. Jakoś w ogóle
nie czuję, żeby się przygotowywać do tych filmów. Nie chciałbym robić sobie takiego spoileru, bo tak naprawdę mogę sobie obejrzeć wszystkie filmy i wszystkie artykuły o kraju i powiedzieć, że ja o nim wiem. A w zasadzie, dopóki tu nie jestem, to staram się nie czytać, no mniej więcej obeznać się, gdzie jestem. Ale nie wiem, nie mam też zielonego pojęcia, co to za galeria, ale to jest chyba top, tak mi się wydaje, sądząc po wyglądzie, po tej lokalizacji. Zobaczcie, to jest w ogóle wow, że to jest po prostu chyba najbogatsza i najbardziej luksusowa galeria, jaka tu może być. Ale tak jak wam mówiłem, o wiele lepiej to wygląda w nocy, więc możecie zobaczyć. Może uda mi się wejść na jakiś most, to będzie o wiele lepiej widoczne. Zaczyna się tutaj fajnie. Palemki. Nie wiem, czy całego uchwycę, ale hotel. Teraz to dopiero robi wrażenie. W dzień robił wrażenie, a w nocy to już w ogóle mnie w ogóle nie widać oczywiście. Może jakoś uda mi się to rozjaśnić w programie, ale no efekt robi zajebisty. Kurczę, w nocy jeszcze są takie mętne chmury, co w ogóle robi takiego fajnego, taki fajny efekt. Wchodzimy do środka, zobaczymy, co tam będzie. Tu jest mapka. Taka przyjemność. Około 15 dolarów singapurskich, co na polskie wychodzi jakoś około 40 zł. To z bliska wygląda o wiele lepiej. Jak widzicie, cały tu nie no, to jest ekstra. To naprawdę, jak widziałem w ogóle, jak zrobiony jest cały system, jak bardzo łatwo można kupić ten bilet, to no aż się chce po prostu wchodzić do środka. Mega zmodernizowane. O, zobaczcie, co zobaczyłem. To jest niemożliwe. Tak wygląda przed świętami w Singapurze. Jest klimat, mimo że jest ciepło, jak widzicie, nie mam w ogóle ze sobą żadnej kurtki, to klimat jest niesamowity. Dobra, teraz jestem tutaj w środku, więc zobaczymy, jak to wygląda od środka. Co widzicie, sztuczny śnieg został puszczony, więc tak wygląda śnieg w tropikach, jakby ktoś się pytał. Oczywiście to nie jest śnieg prawdziwy, tylko jakaś piana, a zobaczcie, ile tego jest. Dobra, może uda się złapać jakiś śnieg, jakiś płatek śniegu może się uda złapać. O, jest, złapałem. Mimo tego w ogóle, że jest impreza, to co ciekawe, wszystko na ziemi jest czyste, nikt nie śmieci i tak dalej, więc mega fajnie to wygląda. Zgaduję, że gdyby to było w Wietnamie i pewnie takie imprezy są w Wietnamie albo tego typu kraju, to na pewno byłoby tumultum śmieci.